Szlak. Czy zdarzyła Wam się kiedyś blokada twórcza? Mi tak i to niestety kilka razy i przyznam się, że jest to jedno z najgorszych uczuć, jakie może towarzyszyć artyście. Jest to uczucie, którego wiele osób nie rozumie. Uważa, że za taki absurdalny stan troszeczkę, bo jak to nie możesz rysować? Przecież co za problem? Bierzesz kredkę, pastel, pędzel i dajesz, i malujesz, i rysujesz, tworzysz coś. A jednak taka mocno rozwinięta blokada twórcza daje takie poczucie totalnej niemocy. Z jednej strony chcemy coś zrobić, ja przynajmniej chcę, a z drugiej strony unikam tego tworzenia jak ognia i nic nie robię. Ostatecznie musiałam wypracować sobie sposób na radzenie sobie z tą blokadą twórczą i teraz chciałabym się z Wami tym sposobem podzielić. Najpierw jednak chciałabym wspomnieć o tym, dlaczego blokada twórcza w ogóle powstaje, a przynajmniej dlaczego mi się te blokady zdarzają. Najczęstszym powodem jest to, że zrobiłam sobie za dużą przerwę w tworzeniu. Czasami jest to spowodowane tym, że robiłam bardzo dużą ilość prac w krótkim okresie i po prostu byłam zmęczona i musiałam odpocząć. Odpoczynek od twórczości nie jest niczym złym. Problem pojawia się wtedy, kiedy ten odpoczynek zaczyna być za długi. Czasami ta przerwa wynika z tego, że wykonałam serię prac, które były w moim odczuciu nieudane. Nie jest to fajne uczucie. Wtedy następuje taka niechęć do malowania u mnie i też mam ochotę na przerwę w tworzeniu. Innym z powodów na powstanie blokady jest perfekcjonizm, o którym już mówiłam w poprzednim filmie i zapraszam do tego filmiku, do obejrzenia go. Perfekcjonizm, który przeszkadza nam przy tworzeniu i w momencie, kiedy mam wykonać pracę, która z jakiegoś powodu jest obciążona w moim umyśle dużą presją, to wtedy też zdarza mi się blokować i zwlekać z zaczęciem tej pracy. Jak przełamać blokadę twórczą? Blokada ma w moim odczuciu dwa etapy. Pierwszy to jest ten utajony etap, kiedy tak naprawdę nie zdaję sobie sprawy, że ta blokada zaczyna się już tworzyć. Mam wtedy taką lekką niechęć do tworzenia, ale nie czuję, żeby działo się coś złego, znajduję sobie jakieś inne zajęcia i jestem sobie w stanie wytłumaczyć, że no nie tworzę teraz dlatego, że robię tam inne rzeczy. Drugi etap, taki kiedy już nie da się tej blokady nie zauważyć, jest wtedy, kiedy następuje chęć do tworzenia i tą chęć blokuje niemoc tworzenia. Jest to taki etap, w którym blokada staje się bardzo widoczna. Jeżeli chcę tą blokadę przełamać, to takim punktem wyjścia do tego jest to, żebym ja sobie zdała sprawę, że ta blokada mnie dotyczy, że to się teraz dzieje. Żeby zdać sobie sprawę, co się dzieje i że pojawił się jakiś problem. Kiedy już ta świadomość jest, wtedy mogę zacząć coś z tym robić. Jeżeli nie wiem, że coś jest nie tak, no to nie będę podejmować żadnych działań. Takim pierwszym etapem poradzenia sobie z tą blokadą jest podniesienie tego, co ja nazywam wewnętrznym ciśnieniem twórczym, czyli podniesienie w sobie tej chęci do tworzenia. Kiedy blokada zaczęła się pojawiać, ta chęć do tworzenia była niewielka, ale w momencie, kiedy ta blokada już jest bardzo mocna, to ta chęć do tworzenia zwykle jest wtedy też już bardziej wyraźna. I chodzi o to, żeby tą chęć do tworzenia doprowadzić do ekstremum, tak żeby już nie można było dłużej wytrzymać. Ja w tym momencie najczęściej szukam różnego rodzaju inspiracji, zaczynam oglądać albumy ze sztuką, czytać książki artystyczne, oglądać filmy na YouTubie, pójdę czasami do galerii, czasami przeglądam swoje własne prace, zwłaszcza te, które
w moim odczuciu były lepsze i z których byłam bardzo zadowolona. Karmię jakby swoją motywację i to ciśnienie twórcze tymi wszystkimi rzeczami. I w tym samym czasie też staram się przygotować sobie miejsce do tworzenia. Zaczynam porządki w pracowni, układam swoje materiały, czasami robię jakieś próbki materiałów, czasami jadę też do sklepu albo robię zakupy w internecie, żeby mieć jakieś nowe narzędzie, nowe materiały, których nigdy nie używałam i które bardzo mnie ciekawią i które chciałabym użyć. Wszystkie te rzeczy razem wzięte, ta inspiracja twórczością, oglądanie jak inni ludzie tworzą, plus przygotowanie swojej własnej przestrzeni, to ma na celu podniesienie ciśnienia twórczego do takiego maksimum, żeby też zrobić miejsce na działanie. I wtedy mogę przejść do etapu drugiego i etap drugi polega na zrobieniu bardzo słabej pracy. Najlepiej bardzo słabego, złego szkicu. Mam na myśli to, że planuję, że to będzie złe, że to nie będzie nic dobrego, że to ma być takie byle co, byle jak, raz, dwa i zrobione. Chodzi o to, żeby przełamać tą blokadę w taki sposób, żeby ta blokada tego nie zauważyła. Żeby nie zaczynać od razu od będę wielką pracę robić, super ekstra, nieznany mi temat, nowe materiały, wszystko nowe, tylko zacząć od czegoś, co jest tak jakby bez znaczenia. Szkic, który ma być z założenia byle jaki, jest bez znaczenia. To jest coś, co mi pomaga. Możliwe, że ktoś będzie miał tutaj inne podejście i będzie chciał skakać na głęboką wodę, ale u mnie właśnie zrobienie czegokolwiek rysunkowego, malarskiego, co jest bez znaczenia i z założenia ma być byle jakie, więc nie mam żadnych wysokich oczekiwań względem tej rzeczy, jest takim etapem. To moim zdaniem tworzy jakby taką maleńką szparkę w tej mojej blokadzie i wtedy mogę przejść do kolejnego etapu i w tym etapie wykonuję już pracę malarską, ale jest to praca, która nie sprawia mi żadnego problemu. Chodzi mi o to, że każdy ma jakąś tematykę, która przychodzi mu w tworzeniu łatwiej niż inna i tak samo materiały, które są w użyciu łatwiejsze niż inne. Dla mnie takim tematem bardzo łatwym do malowania jest pejzaż, zwłaszcza taki pejzaż z łąkami kwitnącymi, mały format i jako materiały pastele, bo to jest ta technika, w której ja się najlepiej czuję. I wykonanie takiej pracy, która jest łatwa, lekka i przyjemna, jest dobrym sposobem na ten etap przełamywania blokady twórczej. I w momencie, kiedy tą pracę mam skończoną, ponieważ zrobiłam już ten pierwszy byle jaki szkic, więc tutaj nie miałam problemu i wykonałam tą pracę, w tym momencie, najlepiej tego samego dnia, bo to wszystko musi się dziać jedno po drugim dosyć szybko, w tym momencie po skończeniu tego obrazu przygotowuję sobie materiały na następny dzień, na wykonanie innej pracy, troszeczkę trudniejszej albo może z mniej mi znanego tematu. W każdym razie takiej mojej regularnej pracy, nie takiej bardzo łatwej, tylko takiej zwykłej. I chodzi o to, że muszę przygotować to tego dnia, żeby następnego dnia już od razu z marszu, żeby mogła zacząć od razu malować. Przygotowuję sobie to, co będę następnego dnia malować i przygotowuję sobie papier i czyszczę pastele, żeby wszystko było gotowe, tak że jak następnego dnia wejdę, to od razu zaczynam. I wykonanie tego większego obrazu, jeżeli te dwa poprzednie, czyli zły szkic, prosty, w sensie łatwy dla mnie obraz wykonałam, to ten trzeci, zwykły obraz powinien pójść już łatwo. I w tym momencie ta blokada pęka i nie mam już problemu z tym. Następnego dnia przygotowuję nowe rzeczy, czy ten obraz maluję 1, 2, 3 dni, to zależy i mogę już malować następną pracę i następną i tak już jest, jakby tej blokady nie było. Jest to taki mój sposób, taki po troszeczku jakby robienie małego wyłomu, najpierw malutkiego, potem większego w tej blokadzie, a na koniec już przełamanie jej zupełnie. I oczywiście na przyszłość takim najlepszym sposobem, żeby z tą blokadą nie trzeba było walczyć, to po prostu uważanie i niedopuszczanie do tego, żeby ta blokada w ogóle powstała. A jeżeli zaczyna powstawać, to zabranie się za nią jak najszybciej, bo w momencie, kiedy ta blokada dopiero zaczyna się tworzyć, to jest o wiele łatwiej ją usunąć. Najgorzej jest, kiedy ona dojdzie do takiego etapu gigantycznej niemocy twórczej, kiedy bardzo chcę coś zrobić i z drugiej strony bardzo nie mogę.
tak naprawdę blokady nie dotyczą tylko i wyłącznie twórców wizualnych, bo mówiłam tutaj o malarstwie, dlatego że tym się na co dzień zajmuję, ale twórczość jest przecież czymś znacznie szerszym niż tylko malarstwo. I każdy z twórców, każda z osób, która robi coś nowego, jest podatna na taką blokadę. I taki jest mój sposób na radzenie sobie z blokadą twórczą. Bardzo jestem ciekawa, czy coś takiego, taka blokada Wam się zdarzyła, a jeżeli tak, to w jaki sposób sobie z nią poradziliście. Napiszcie w komentarzach, bardzo chętnie poczytam o Waszych doświadczeniach i sposobie. I to wszystko na dziś. Do zobaczenia za tydzień. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade.